Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Call of Cthulhu. Tutaj ostatnio zakończyłem, słuchajcie, główne cele, przeszukaj księgarnię, ta? Ta. Bezimienna księgarnia. Tak, opuściliśmy dom Sandersa, dzięki wskazówkom Kat trafiłem do bezimiennej księgarni, będącej skarbnicą wiedzy ezoterycznej. Prawdopodobnie doszło tutaj do włamania. Kto mógł to zrobić? Bo chodzi o to, słuchajcie, że był ten filmik, o, widzicie? I jest krew. Coś tu się zadziało. Dobra. Rozejrzymy się troszeczkę. Oho. W XVII wieku powstała tu purytańska kolonia pod przywództwem wielebnego Jonesa. Wyspie nadano nazwę Darkwater ze względu na ciemną barwę wód. Mieszkańcy uważali, że to odpowiedzialny za nią jest charakterystyczny kolor tutejszych skał. Purytanie wznieśli na wyspie pierwsze budynki, a wśród nich posiadłość Hawkinsów, kościół i cmentarz. W nielicznych dokumentach i notatkach figurują wzmianki o koszmarach i dziwnych zachowaniach. Purytanie zniknęli stąd na początku XVIII wieku. Taka sytuacja, bardzo ciekawa. Wiecie co? Oho. Co to? A. No to już mi się to nie podoba. Jak tutaj już możemy zaczerpnąć powietrza, że tak powiem. Kolejny, tom 4. W XIX wieku, gdy amerykańskie wielorybnictwo osiągnęło swoje apogeum, wieloryby stopniowo zaczęły znikać z wód otaczających wyspę Darkwater. To zjawisko wydaje się jeszcze bardziej tajemnicze, jeżeli wziąć pod uwagę, że do tego momentu region stanowił ulubione terytorium Walenii. W 1847 roku po wielomiesięcznej podróży statek Scylla powrócił do portu z gigantycznym stworzeniem na pokładzie. Załoga twierdziła, że wszystkie wieloryby, które zniknęły, zostały pożarte przez tego morskiego potwora. Po całej nocy zaciekłych zmagań ocaleli marynarze zdołali wyciągnąć bestię na pokład. Aha. Ale to już znamy, bo to jest ta historia właśnie Darkwater. I tutaj co oni tutaj właśnie gadają o tej takiej, no już nie powiem, że legendzie, ale no to miało miejsce, coś takiego tutaj. Czy jeszcze tu jakieś książeczki do przetrząśnięcia, jakieś tomiki? Jest jeszcze tu. Kolejny, ten ilustrowany podręcznik, podobnie szczegółowy pod względem treści oraz rycin jak pierwszy tom. Koncentruje się na operacjach chirurgicznych związanych z deformacjami i zaburzeniami motorycznymi. Tak, Frodo. No dobra, no to co? Tutaj jakieś rzeczy? Nie. What happened here? A, co tu się stało? Dobra, zróbmy. Let's start over. Where did they break in from? Od początku, tak? No dobra, to. Blood. Seems like amateur work. A, czyli po prostu ktoś, kto chciał się włamać, sam się skaleczył. Okej. O. Dociekliwość. To whom does this footprint belong? Ale ranny jest. Tu nie przejdę. Coś tutaj się rozbiło. Medycyna. This burglar seems to be rather clumsy. Aha, stukł coś. Okej. Tu nie ma nic. Dobra, a tu? Znowu jakiś obraz. Co to jest? What killed all these animals? Zwierzęta? Co to jest? Jakieś chrabąszcze i szczury. No, karaluchy i szczury. A to co to? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Łom zostawił. No i dobra, i to chyba będzie ostatnia rzecz, to będzie ten obraz, tak? Coś jest za nim. What happened that made the burglar flee before finishing his work? Okultyzm. Jest jakaś gwiazda. What the? Charles Hawkins? What's happening to Hawkins?
What sort of power did Sary Hawkins' painting possess? No, Sary Hawkins helped hide something in this safe. ale co? No coś, wiecie, jakąś księgę, no nie? Aha, a ty? They put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sary Hawkins case. Dobra, wracamy. Is everyone on this island taking sleeping pills? Znalazłem te tabletki nasenne w księgarni. Czy by księgarz cierpiał na bezsenność? No wiecie, różnie może być. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? No, ta gwiazda jest na tym sejfie, widzę. 2053. Ciekawe, czy to nie jest jakiś kod. Klucz noszący znak przedwiecznych to jedyna rzecz, która może ochronić twoją psychę. Ma kształt cylindrycznego medalionu, który zwisa na końcu ciężkiego łańcucha. Setki lat temu pośród klucza wygrawerowano gwiazdę i gałąź, które miały odeprzeć siły wielkich przedwiecznych. Wszystkie dowody wskazują na to, że Charles Hawkins ukradł klucz poprzedniemu właścicielowi, który był egipskim handlarzem antykami. Biorąc pod uwagę wycinki prasowe, w których wspomniane jest owe zdarzenie, data kradzieży pokrywa się w czasie z ostatnią z wyprawy Hawkinsa do Kairu. Nie wiadomo, czy zna on prawdziwe przeznaczenie artefaktu. Spróbuję go odnaleźć. Albo spróbuj. Wygrawerowano. Tak ładnie powinienem powiedzieć. I jeszcze tytuł książki znakomicie oddaje jej zawartość. Ilustracje anatomii człowieka i opisane metody sekcji zostały przedstawione w bardzo szczegółowy sposób. Aby korzystać z tej wiedzy, trzeba mieć mocne nerwy lub doświadczenie lekarskie. Spoko. A tu? Tak, to widzieliśmy na tym, że on tutaj coś chowa. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. O Jezu, jest to chyba ukryta strona, można odczytać tekst. Jest tu. Jeżeli ktoś znajdzie ten pamiętnik, oznacza to, że bez wątpienia spotkało mnie coś nieprzyjemnego. Mam tylko nadzieję, że moje ciało i kości wciąż pozostają w płaszczyźnie materialnej, a ktoś będzie mógł je odnaleźć i pochować. Poniższa wiadomość ma ogromne znaczenie. Ktokolwiek to czyta i ma tak samo błyskotliwy umysł jak mój, może zdobyć to, co najcenniejsze na świecie. Przedmiot znajduje się w moim sejfie, a wskazówki do jego szyfru można znaleźć na 3 cylindrach, ukrytych tam, gdzie życie i nauka splotają się w świecie Greków. O Boże. Każdy cylinder ma przeporządkowany numer, chociaż, jak mówi pewien uznany pisarz, porządek to zadowolenie umysłu, a chaos to rozkosz dla wyobraźni. Muszę przyznać, że pomimo moich skłonności do zorganizowanego chaosu, ostatecznie zwycięża jednak rozum. Jeżeli jakimś cudem pojawi się osoba, czy raczej geniusz, dorównujący mi intelektom, która odgadnie kombinację do sejfu, proszę o oddanie jego zawartości pod opiekę mojego przyjaciela i kolegi po fachu, profesora Armitiego z Uniwersytetu Miskatonic. Zawartość sejfu to nie tylko ogromna wiedza, ale również broń zbyt niebezpieczna, by wpaść w niepowolne ręce. Mam nadzieję, że dostrzeżesz wspomniane niebezpieczeństwo i zrobisz to, co należy. W żadnym wypadku nie będę mógł służyć Ci pomocą, ani nie ucierpię w wyniku Twoich działań. Wskazówki do jego szyfru można znaleźć na 3 cylindrach ukrytych tam, gdzie życie i nauka splatają się w świecie Greków. Boże, serio? Jakich 3? O Jezu, dziwny dźwięk. Dobra. Arkham Editions. Zbiór astrologicznych przepowiedni pisanych wierszem. Dzieło Nostradamusa przetłumaczone przez. Książka stanowi część antologii bogatego zbioru traktów i prac poświęconych ezoteryce i zjawiskom nadprzyrodzonym. How many volumes are there in this collection? Zbiór esejów na temat amerykańskiego folkloru z miejskich legend. Książka stanowi część bogatego zbioru. Another volume by Arkham Editions. Dzieło napisane. Zebrane teksty autorstwa legendarnego filozofa dotyczą różnych wierzeń.
W ścieżce znajduje się tłumaczenie szmaragdowej tablicy. Arkham editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? No, jakaś masakra. Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Ja podejrzewam, że to będzie jakaś masakra, słuchajcie, jeżeli chodzi o te książki. Another volume of the Reverend's wife's diary. Pastor uważał się za proroka, wyrzekł się Boga i czcił dziwną pogańską istotę o monstrualnym wyglądzie. Żona próbowała przemówić mu do rozsądku, ale na próżno. Pastor był przekonany, że musi słuchać głosu w swojej głowie, ponieważ słowa te zawierają prawdę. Nie otworzę tego, prawda? Nie. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Ciekawe, że na przykład te książki nie mają interpretacja snów, jakiś cuferek, wiecie o co chodzi, napisane przez Zygmunta, praktyczny poradnik dla psychologów opisujący techniki analityczne interpretacji snów. Okej. Później jeszcze rozdamy punkty, bo mam troszkę, widzę. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers placed truth on the same footing as a religion. Tybetańskie pisma, na których opierał się ezoteryczny ruch założony w wieku przez Helenę, twórczyni teozofii, czerpa garściami tekstów. No dobra. To już było. Tu nas jeszcze nie było. Co to? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Dobra, mamy cylindry, a to trzeba poszukać. No. Przeczytaj ją. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. No ten potwór, słuchajcie, to wylazł nam właśnie z tego obrazu w poprzednim odcinku. Zbiór zawiera katalog i klasyfikację istot, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. Bóstwa z gwiazd, stwory wędrujące pomiędzy wymiarami. Dzieło nawiązuje do bestiariusza mitu, ale nie podaje jednak szczegółów mitologicznych, do których się odnosi. Stronice opatrzone są fantasmagorycznymi jakimiś ilustracjami, okej? No dobra. Tu jeszcze kilka lat temu lekarz był w stanie poznać całą wiedzę medyczną swoich czasów. Ta książka, będąc ostatnim tomem serii, pokazuje, że obecnie jest to praktycznie niemożliwe. W opracowaniu zbioru brało udział 10 znanych doktorów nauk medycznych. Widzicie, trzeba zbierać te książki, żeby później właśnie mieć wielki łeb. Dobra, tu będziemy mogli to odsłuchać. A jeszcze patrzę, czy czasem nie ma jeszcze jakichś książek. A kind of chalice. Ten puchar wydaje się bardzo stary, wykonany prawdopodobnie ze szczerego złota. Zabijają go drogocenne kamienie. Czy rubiny i szafiry tworzą jakiś motyw? No. Może. Też jest ciekawe. Tu jest jakieś takie pęknięcie tylko widzę. Ale nie widzę, żeby coś jeszcze było. No na zmianę. Czerwony, zielony i tutaj jest jeszcze niebieski. To jest jakieś pęknięcie. Ciekawe. Szachy. Things are not looking good. Dawaj. Jak ja mam to zrobić? Wiadomość nagrana przez Drake'a, cylinder 1. No i? And these red drops, like precious stones, lie fixed,
set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Dobra, ja już mniej więcej wiem, o co chodzi. Tak mi się wydaje. Czyli pierwsza wskazówka to pewnie jest ukryta tutaj w tym kielichu. Druga będzie ilość pewnie pionków. Nie wiem, może 3, bo 3 białe zostały. Natomiast tutaj nie za bardzo wiem. Nie za bardzo wiem, które. Czy chodzi o raz, 2, 3, 4, 5, 5. Ja bym powiedział, że 5 tych czerwonych. 5, 3. Może 5, 3, 9. Nie wiem też, o co chodzi w tej książce. Naprawdę? No widzicie, to nie było takie trudne. Ale nie spodziewałem się tego. Myślałem, że mi się nie uda. Po prostu na pałę jakoś tak to poszło. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł czytać to teraz tutaj. Nasz bohater, ten to ma zwidy, ja pierdzielę. No i co teraz? Z nami to się dzieje masakra, słuchajcie. Instytut Riverside. Znowu? Bezimiennej księgarni Price zbadał sprawę usiłowania kradzieży. Odkrył, że stał za nią Charles Hawkins. Otworzył safe właściciela księgarni, aby sprawdzić, co tam wspólnie z Sary Hawkins tam ukryła. W środku znajduje się księga. No, z ludzkiej skóry, o Jezu. Taki Necronomicon, chyba to się nazywa. Detektyw nie mógł się oprzeć pokusie. Otworzył tom, a jego umysł przeniósł się w obce ciało. Co to znaczy? Boże. Czemu znowu trafiamy do tego instytutu? Zwariuję zaraz. Już stamtąd wyleźliśmy ostatnio. I teraz jeszcze muszę się tam męczyć. No ale dobra. Obce ciało. Jakie obce ciało? This man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic.
Wow. Sterujemy teraz chyba tą panią doktor. Very well. I'll examine him. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Ciekawe. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. O kurde. A głowa? 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, Doctor, an opinion? Ale ja nie I'm muszę not ci sure I mówić. have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Ma coś w brzuchu. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Wiecie, co sobie tak myślę? Bo pamiętacie tego Hawkinsa? Tak. On miał po prostu taką połowę ciała jakby ośmiornicy, nie? Może tu też coś po prostu w środku w nas coś rośnie i dlatego mamy takie wszystko wiotkie, jak taki, wiecie, głowonóg. Nie wiem. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... To co? He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium. No właśnie, słuchajcie, mówię, coś się zamienia, słuchajcie. Explain his condition. Tak, mutacje, właśnie, szukałem tego I słowa. almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? Twojemu, I'm tak? doing. How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your Spierdalaj. imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such A nie wiem, czy ja state? chcę ci mówić prawdę. I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway.
I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be. On jest niebezpieczny, in nie? time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. No tak. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Mam nadzieję. Mam, słuchajcie, cel. Safe, Boże. Tu. Aha, bo doczekajcie, bo to się zaliczyło. Jeszcze raz, teraz. Wejdź do gabinetu Fullera. O. Tak? Tak. Dobra, to tutaj już nic. To teraz słuchajcie, Marię tutaj kierujemy. No dobra. Bardzo ciekawe. Nie wiedziałem, słuchajcie, że będzie też inna postać. Czy ja tu mogę się schować? Niekoniecznie. Czy jak nie mogę, to... This place draws you in and never lets you go. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Ojeju, aż tak? No właśnie, musisz jej o tym mówić? Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. It's temperamental, if I understand correctly. Coś mam tu zrobić. Nie wygląda to dobrze. American Horror Story. Oglądaliście? Asylum. Ten sezon. Wiecie, no rozejrzę się tutaj troszkę. O, nawet ładnie z zewnątrz widać. Może coś znajdziemy. W tej książce zawarte w porządku alfabetycznym wszystkie nauki medyczne znane ze współczesnym świecie i zamieszczono najważniejsze prace oraz nazwiska autorytetów w danej dziedzinie. Okej. Słuchajcie, no są szafy. Nie wiem, czy później nie będziemy czasem... O, jest jakaś jeszcze pielęgniareczka. A, jest. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do.
Dobra, jakaś naczelna pielęgniarek, ale jakaś taka niefajna. Czyli to jest ta taka właśnie, co się tam drze na nią, nie? Na tą jedną dziewczynę. Biurek otworzyć nie mogę. To nie jest... Wygląda, słuchajcie, tak samo jak ten nasz. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Listen to the way you talk, you naughty girl. And the Gadają. answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. No, nie są fajne. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Czemu? Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. To pseudonaukowa praca łączy morfologię człowieka z jego przestępczymi skłonnościami. Poważny tom oraz skrupulatność w przedstawieniu przykładów może zwieść czytelnika nieposiadającego odpowiedniej wiedzy. Okay. A to? The doses prescribed by Fuller are far too high. Recepta na barbiturany wystawione przez doktora, ale dla kogo? We've been waiting to be restocked for weeks. No, ale on nie chce, tak? Nie chce zaopatrzyć, a ona też nie chce. Wiecie co, nie wiem, czy tu byłem, czy nie. Już mi się pierdzieli, ale chyba nie. A to jest ta nasza. Dobra, tu pogadaliśmy. Czekajcie, tu są jeszcze. Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Cierpi, powiem wam. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Dobra. Mrs. Sanders? O matko. A co ona tu robi? Pani Sanders tu jest. Znaczy wiecie co, to jest jakiś koszmar, ja jestem tego He broke pewny. his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more. O Jezus Maria! Dr. Colden? Ale wypuścisz mnie, kobieto? Wiecie co? Wystraszyłem się jej. Boże, to było dobre. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Robi sam co chce. What is the boiler room key doing here? A mogę go zabrać? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room.
Not where I expected to find it. Ale... Dobra. Dobra, ten tu leży. Intoxication from breathing organic vapors. Okej. Ten się zatruł. A ten? Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Nie może zasnąć. Tu czysto. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. Właśnie też to widzę. Evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Nie wiem, czy te takie właśnie tutaj decyzje będą miały jakiś wpływ później po prostu na... Czy jak to? Tu jest jakaś poczekalnia, z ludźmi można porozmawiać. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Okej. Dr. Colden. O, Bradley. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not A się w niej zakochał, nie? Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. With everything that happened to you these last days, it's no wonder you're feeling stressed. Maybe. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. No, w porządku jest, tylko że no po prostu no, było tak, że on zginął i teraz nagle się dziwnie czuje. Nie wiem. Dziwna sprawa. Słuchajcie, dobra, wejść do gabinetu Fullera to zrobimy sobie w następnym odcinku. Jeszcze tutaj trochę pochodzimy, bo widzę, jest parę osób i pomieszczeń, w których jeszcze nie byliśmy, nie rozmawialiśmy z ludźmi, więc no ciekawie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.